Witajcie kochani, z tej strony Ania, witam serdecznie na kanale Moje Pasje. Za nami już premiera najnowszych papierów Asi Wśród nocnej ciszy. Mogliście ją widzieć i na moim kanale, i na kanale u Asi. Powstała z tej kolekcji taka oto karteczka właśnie podczas mojej środowej prezentacji. I dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę więcej o tej bazie, o bazach, które będę używać. Oczywiście Asia cały czas jest tutaj w moim serduchu i na biurku obecna, także Asieńko, to nie jest żadna zdrada, jeśli chodzi o tutaj mój udział w Twoim design teamie. Po prostu grzecznościowo i gościnnie tutaj chciałam pokazać bazy Eliski przybyły, ponieważ są naprawdę śliczne i myślę, że wspaniale tutaj współgrają właśnie z Twoimi papierami. Eliskę poznałam na Instagramie. Nie, tak? Na Instagramie? Na Instagramie. Komentowałyśmy swoje prace i tak jakoś się po prostu od słowa do słowa zaczęło. Eliska jest przesympatyczną osobą. Niedawno założyła swój sklep internetowy, w którym właśnie sprzedaje też kartki, albumy, bazy. Też tworzy troszeczkę grafik. Tutaj właśnie przy zamówieniu otrzymałam od niej takie piękne zakładki do książek jako gratisik, takie tutaj grafiki z Sycylią i takie fajne zwierzątka, takie w irlandzkim stylu, jak tutaj z tego świętego Patryka, z tymi koniczynkami. Urocze naprawdę. I jako gratisik również do zamówienia otrzymałam jeszcze jedną bazę karteczki. To wcześniej widzieliście właśnie bazę choineczki, a ja tutaj jeszcze otrzymałam bazę razem z tymi wzornikami, bombeczki. I ta baza jest taka stosunkowo niewielka. Zaraz ją sobie zmierzymy. Niewielka, 14,5 na 11 prawie. No, na 11. No to nie jest taka malutka, no ale wiecie, ten kształt to daje takie złudzenie, że jest taka mała, ale ona normalnie taka pełnowymiarowa kartka i do niej są wzorniczki. Tak jak tam przy choineczce można sobie właśnie poprzykładać i powycinać tutaj te wzorniki z papierów bazowych i pięknie warstwowo ozdobić. Co mnie skusiło, żeby zrobić zakupy u Eliski? Otóż zobaczyłam u niej prototyp kalendarza adwentowego. Ja w ogóle jestem fanką kalendarzy adwentowych, uwielbiam, jakby mogła, to bym kupiła wszędzie, gdzie tylko są możliwe, w tych właśnie naszych tutaj skrapowych sklepach, bo są przepiękne i z bermaty, i różne w formie jakiejś tam komody, skrzynki na listy, jakichś takich domków, no cuda są po prostu. A u Elizy, słuchajcie, była baza kalendarza adwentowego, która wyglądała jak exploding box, ale taki niezwykły exploding box, bo w formie sześcianu. Sześcian? Tak, w formie sześcianu. I on po otworzeniu ukazywał nam takie fajne jakby schodki, te półeczki, właśnie też takie z sześcianu, a w środku były poumieszczane takie małe trójkąciki jako pudełeczka i w środku można było tam coś schować. Więc postanowiłam przetestować tą bazę. Baza jest dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych. Jest w krawcie i w bieli.
I razem z tą bazą otrzymujecie również wzorniki, czyli mamy ten taki trójkącik do ozdabiania tych trójkątnych małych pudełeczek oraz 4 wielkości tych heksagonów do ozdabiania wieczka, bo to ten mniejszy właśnie heksagon to jest na wieczko, właśnie żeby je fajnie tak warstwowo ozdobić. Tu można również, słuchajcie, wykorzystać jako wzornik do bazy na kartkę. Wystarczy ten większy odrysować w odpowiednim miejscu tutaj z zagięciem kartki i mamy dodatkowo jeszcze bazę karteczki właśnie takiej sześciokątnej. Fajny pomysł, można to super wykorzystać. Co mamy dalej? Naprawdę ten zestaw tego kalendarza jest bardzo bogaty, bo zobaczcie, mamy tutaj aż 24 te takie trójkątne pudełeczka. One są wycięte ploterkiem i nie są bigowane, tylko mają takie, widzicie, jak radełkiem zrobione te linie, które bez problemu dają nam się delikatnie wyginać. Nie trzeba w to wkładać w ogóle wysiłku. Zagniemy sobie jeden, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, że to można naprawdę jedną ręką pozaginać. I tutaj mamy miejsce do sklejenia. Tu i tu. A tu jest wieczko. To się chowa nam do środka. Wszystko jest pięknie wymierzone, równiutko właśnie tym ploterkiem wycięte, spasowane, więc tutaj nie ma szans, żeby cokolwiek nam się źle złożyło. I tu już mamy gotowe pudełeczko, a na wierzch właśnie jest wzornik tylko do odrysowania na papierze bazowym. Zobaczcie, nic nie trzeba kombinować, samemu sobie liczyć, mierzyć, więc czas ozdabiania takiego pudełeczka jest naprawdę bardzo krótki. No ewentualnie tutaj jeszcze mógłby być też wzornik do tych boczków. Ale wiecie, można to ozdabiać, nie trzeba. Można sobie już tutaj łatwo samemu też podocinać. Więc to nie jest żaden problem. No, tych pudełeczek mamy 24, plus do tego jeszcze są właśnie te takie jakby platformy, w których te nasze trójkąty się będą znajdować i ich mamy aż 4, plus 5, no to jest wieczko na górze do zamknięcia. Oraz mamy 2 takie paski, tutaj zbigowane, sperforowane na 3, właśnie do złożenia naszego heksagonu. I te platformy będą po prostu bokami przymocowane, wiecie, na różnych wysokościach tych naszych ścianek, że po zamknięciu to wszystko tak ładnie nachodzi na siebie i zamyka się nam to tym właśnie wieczkiem. I tak wygląda ten kalendarzyk. W dalszej części filmu będę go składać, będę go ozdabiać, więc mam nadzieję, że ze mną zostaniecie do końca. I tutaj dzięki uprzejmości Eliski również będzie dla Was taki mały konkursik, niespodzianka. Będzie można zgarnąć kod rabatowy do sklepu Elizy, ale to powiem o tym na końcu filmu i będzie to również w opisie. Co trzeba będzie zrobić, żeby taki kodzik 20% zgarnąć, więc myślę, że warto. Oczywiście tutaj będziemy pracować z moją ukochaną, przewspaniałą kolekcją Wśród nocnej ciszy od Asi Szulik. Także niezmiernie w moim serduchu Asia jest.
i będę Was tutaj zarażać tą miłością właśnie do papierów Asi, a do baz Eliski, bo są naprawdę przepiękne. Także widzimy się za momencik. Ja sobie tutaj troszeczkę przygotuję potrzebnych rzeczy, pozaginam, poskładam i będziemy tu kleić, żebyście zobaczyli, jak świetnie wygląda właśnie ten kalendarz, bo jest naprawdę nieduży, kompaktowy i jest idealny na prezent właśnie na święta. Ja tutaj jeszcze mam taki mały pomysł, że można ten kalendarz przekształcić na grudniownik. Ale to o tym powiem, jak on już będzie posklejany, bo wtedy łatwiej będzie Wam to jakoś, tak wiecie, naocznie zobaczyć i uzmysłowić sobie, jak to fajnie może wyglądać, jak można zrobić takie podwójne zastosowanie tego, Boże, zabrakło mi słowa, tej bazy, przepraszam Was bardzo, tej bazy od Eliski z Elinat Art. Tym razem poprawnie wymawiam nazwę, ponieważ w mojej prezentacji ciągle mi się gdzieś przyplątała Elinda, więc już teraz mówię poprawnie Elinat Art. I wśród nocnej ciszy Asi Szulik będą dzisiaj z nami. Także trzymajcie się i widzimy się za chwilę. Kochani, jestem z powrotem. No, troszkę postanowiłam przyspieszyć pracę, ponieważ no, jest tutaj bardzo dużo tych elementów do posklejania i gdybym miała to wszystko robić tutaj na wizji, to ten film byłby naprawdę mega długi, albo trzeba byłoby go po prostu cały czas na przyspieszonym tutaj tym trybie oglądać. Co do tej pory zrobiłam? No to okleiłam, wiecie, skleiłam ten heksagon. Wygląda on w ten sposób. Tutaj dałam ten papier z tymi deseczkami od Asi. No i rozkładamy. I tutaj już mamy, zobaczcie, te heksagony, te półeczki powklejane, w których będą te nasze trójkąciki z prezentami. Środek wykleiłam tym papierkiem z nutami, a brzegi heksagonów tym zielonym sweterkiem. Wygląda to w ten sposób. Takie plastry miodu, to bez problemu, słuchajcie, otwiera się w tą stronę również. Dzięki temu spokojnie tutaj z tych dolnych pięterek te trójkąty można powyciągać. One są tutaj przyklejone, ten górny i dolny, na dwóch ściankach, a pozostałe tylko do jednej. Tak to wygląda i zakładamy to w ten sposób. Zamyka się, tu jeszcze będzie pokrywka. No i kochani, do tych heksagonów były pudełeczka. Były pudełeczka i te pudełeczka okleiłam również. Tu wykorzystałam ten papier takiego czerwonego nieba i te basicowe, takie jaśniejsze. Tu wykorzystałam też ten szablonik do odrysowania tych trójkątów. Bardzo przyspieszył pracę. No niestety tutaj trzeba się trochę pobawić z tymi skrzydełkami, żeby to wszystko ładnie przyklejać. A nie chciałam kleić na taśmę dwustronną, tylko kleję klejem, więc troszkę zajmuje. Sklejone trójkąciki wyglądają w ten sposób. Tutaj mam 6 pudełek oklejonych tym papierkiem z paseczkami, 6 z tym czerwonym niebem i otwiera się to w ten sposób. Tu mój mały robi efekty dźwiękowe, no ale niestety nie śpi, a ja nie mogę sobie pozwolić na to, wiecie, żeby nie nagrywać, bo on potrafi całymi dniami nie spać, no a tutaj czas też gra kluczową rolę w tym moim projektowaniu, nagrywaniu.
Wczoraj u Asieńki był live, można było dostać takie oto wspaniałe jeszcze grafiki z tymi cyframi do kalendarza adwentowego lub do grudniownika, bo tu mamy aż 25 i będzie potrzebne tylko 24 i tu postanowiłam powycinać te cyfry wykrojnikiem. Nie wiem, na ile mi się to uda, bo one takie są dość blisko siebie. Będę kombinować, bo nie mam już mniejszego kółeczka. Ale zobaczymy. Może się uda. Jak nie, no to będę tutaj po prostu ręcznie niektóre jechać i wycinać. No i wieczko jeszcze nam zostało tak naprawdę do sklejenia i do ozdobienia z tymi szablonami. Już sobie tam powycinałam elementy, ale najpierw troszeczkę pokażę Wam, jak to sklejam. Oczywiście zrobimy film na przyspieszeniu, no ale chcę, żebyście też wiedzieli, ile to jest pracy, więc no nie dziwcie się, że takie ręcznie robione prezenty, kalendarze, no one też zazwyczaj mają swoją odpowiednią cenę, a to właśnie też ze względu na to, że jest po prostu no, długi czas przygotowania tego. Także zapraszam na monotonną część z oklejania, sklejania pudełeczek. No i teraz będzie, kochani, monotonne sklejanie pudełeczek. Widzicie sami, że trzeba to robić naprawdę precyzyjnie, dobrze dopasować te skrzydełka, żeby tam nic nie odstawało. No jest sporo roboty, ale nie będę tutaj ględzić. Posłuchajcie sobie muzyczki. Oczywiście nie chciałam Was zamęczać całym procesem klejenia tych wszystkich pudełeczek, więc wiecie, przyspieszyłam, pokleiłam sobie jeszcze też troszeczkę tak poza kadrem. Został nam tutaj ostatni trójkącik. Wiem, że to tak trochę wszystko idzie, wiecie, monotonnie, ale no niestety taka jest również część rękodzieła, że niektóre rzeczy trzeba robić dłużej, dokładniej. Te wszystkie właśnie klejone elementy muszą być dobrze dopasowane. Dobrze to wszystko musi być spasowane, żeby nigdzie się nie odklejało. No bo to też świadczy właśnie o nas, jak estetycznie to zrobimy.
I tym sposobem mamy ostatnie pudełeczko gotowe. I na razie powrzucam z Wami, pokażę Wam jak to tutaj wygląda w tym kalendarzu. One sobie będą tak naprzemiennie 3 takie i 3 takie, czyli 3 paseczki, 3 gwiazdeczki. Gdzie to się otwiera? Zerknijmy. O, tutaj, dobra. No. I tu mamy pierwszy stoleczek, dobra. I lecimy z tym dolnym. To jest fajne również, tak jak kiedyś do przedszkola robiłam takie upominki dla dzieci w kształcie kawałków tortu. Też były takie trójkąty, tylko takie dłuższe, właśnie wyglądały jak kawałki tortu i to właśnie był taki piętrowy torcik. W środku były gadżeciki, ale jakieś słodycze. Nie pamiętam już dokładnie. Jakiś tam dzień wiosny czy coś takiego. Taki upominek mój jako wychowawczyni dla moich grupowiczów. I to też właśnie fajny efekt robiło, że każde dziecko dostało taki jeden kawałek torciku. O, i zobaczcie, kochani, tak wygląda złożony kalendarzyk. Czyli jest dojście do każdego trójkąta. Fajnie się to wszystko ładnie zamyka. Wiadomo, że trzeba sobie troszkę tutaj pomóc, podnieść to palcami, żeby się ładnie zamknęło. O. I tutaj nie ma żadnych już innych łączeń, żadnych magnesów, nic. To samo fajnie właśnie tak zaskakuje. Można to podnieść bez problemu. No, odwrócić już niekoniecznie, no bo mamy te trójkąty, ale jak będzie wieczką, to można. Ale podnieść można fajnie, no bo mówię, tu są przyklejone na 2 ściankach te boczki, więc to jest takie fajne, stabilne. Teraz przejdziemy do sklejenia tej, no nie tej bazy, tylko tego wieczka i ozdobienia, oklejenia papierami. Ale to też chyba po prostu Wam przyspieszę, żebyście też widzieli, jak ja to robię, ale żeby nie było zbędnego ględzenia, więc włączymy muzyczkę i zobaczycie, jak sobie to będę kleić. Dobrze, przystępuję do dzieła. Teraz bierzemy się za oklejanie wieczka. Tutaj wybrałam sobie już papiery, które będą mi do tego potrzebne na jedną, drugą, trzecią i czwartą część. Tutaj sobie odmierzam grubość tych paseczków, które będą na te boki wieczka. Tam bodajże było 1,7 na 7,6 cm. Ja tutaj sobie obrysowuję te szablony. One naprawdę bardzo dużą robotę robią, bo naprawdę przyspieszają pracę. Tu wykorzystałam również papier lustrzany, ponieważ te ozdoby na tym wieczku będę robić takie bardzo podobne do tych, które były na tej karteczce, którą widzieliście na początku. Chcę zrobić z tego taki komplecik. Że widzicie, szybciutko to idzie. Nie będę Was tutaj zanudzać, wiecie, gadaniem, bo tak naprawdę no nic tutaj się takiego jakiegoś ciekawego nie dzieje. Wszystkie czynności dobrze widać, więc można sobie to jeszcze nawet bardziej przyspieszyć, jeżeli
kogoś nie interesuje ten cały proces przyklejania, ale mam nadzieję, że będziecie oglądać, ponieważ jak mogliście zauważyć już od początku filmu, ukrywają się tutaj literki, z których trzeba będzie ułożyć hasełko. To jest jedna nazwa, nie trzeba będzie tam kombinować nie wiadomo jak, i napisać ją w komentarzu. I każda osoba, która napisze poprawnie to hasełko, będę prosiła o maila i podam Wam kodzik rabatowy do sklepu Eliski na 20% na zakupy. Myślę, że warto skorzystać, zwłaszcza teraz, jak jest ten okres przedświąteczny, to na pewno coś fajnego sobie kupicie.
Kochani, jesteśmy już w ostatniej części filmu z prezentacją tych baz od Eliski i oklejania i składania kalendarza adwentowego. Przygotowałam już tutaj te cyferki, które będziemy przyklejać do tych trójkątów, tych pudełeczek. Mam elementy do wycinania podklejone już taśmą dwustronną, żeby troszkę przyspieszyć tutaj pracę. Mam te poesencje z foamiranu, których użyłam również tutaj do tej karteczki. Ponieważ, tak jak mówiłam, chcę nawiązać właśnie dekoracją tego kalendarza właśnie do tej kartki, żeby to był taki komplecik. Co jeszcze mam? Sizal, wstążeczka, gnieciuszek, ten Deco Shaker Mix złoty, pałeczka ta woskowa do przyklejania, do zbierania cekinów, na pewno klej na gorąco. Co jeszcze? Zwykły klej, ten Asieńki, i tutaj mam tą przepiękną taką koronkę, którą dostaniecie u Asi w sklepie. Ona się fantastycznie, słuchajcie, rozrywa na takie fajne strzępki. Super to wygląda właśnie w pracach, jako dekoracja, więc myślę, że mimo tego, że w kartce nie było, to dam ją na wieczko. Może uda mi się gdzieś tam jeszcze w tą karteczkę to wkomponować, ale to sobie tam pokombinuję później. Od czego zacznę? Myślę, że zaczniemy od wieczka, bo to przyklejanie już tam tych cyferek, no to jest chwila, moment, a zawsze tutaj z tymi dekoracjami, tymi kompozycjami jest zawsze więcej zabawy. Od czego zaczniemy? Myślę, że najpierw jeszcze, zanim zacznę ozdabiać, to opowiem Wam troszeczkę o zasadach konkursiku. Co prawda mówiłam już o nich w poprzedniej części, kiedy był ten film przyspieszony, ale może nie każdy to widział, bo sobie gdzieś przewinął. Od samego początku filmu pojawiają się w różnych tutaj miejscach na ekranie takie różowo-białe literki. Z tych literek trzeba będzie ułożyć wyraz. Jest to jeden wyraz, nie jakiś tam łączony, jeden taki 10-literowy wyraz. 10, czekajcie, sprawdzę sobie dokładnie. Tak, 10 literek. 10 literek. I musicie sobie je po prostu ułożyć. One nie są w żaden sposób tam pomieszane. Tak jak się pojawiają od początku do końca filmu, tak należy je zapisać i napisać mi w komentarzu. Oczywiście możecie jeszcze napisać, co sądzicie w ogóle o tym projekcie, o tym kalendarzu, czy lubicie właśnie pracować z takimi nietypowymi bazami. Ale właśnie warunkiem otrzymania ode mnie i od Eliski 20% rabatu na zakupy w jej sklepie to jest właśnie podanie tego hasła, skomentowanie właśnie filmu, udostępnienie go u siebie w social mediach, jeżeli posiadacie, i podlajkowanie, no bo wiadomo, zależy mi również na tym, żeby ten mój kanał jakieś tam fajne osiągał już, wiecie, zasięgi. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Taka, wiecie, wzajemna pomoc. Ja Wam rabacik, Wy mi zasięgi i będzie super. Także mam nadzieję, że Wam się po prostu spodoba taka opcja z tym rabatem. No to co? No nie przeciągam. Będziemy teraz ozdabiać. Na początku dam tą już podklejoną, tą taką większą dekorację wyciętą z grafik tych od Asieńki, ale tutaj najpierw, jak sobie układałam, to dawałam te gwiazdki, żeby to tak trochę wyciągnąć, tylko one były tak w ten sposób.
jeszcze dam tą koronkę. To jest druga. Ja już nie będę przewijać. Myślę, że wytrzymacie już bez przyspieszania. A jak ktoś chce, to zawsze sobie może przyspieszyć. To nie ma problemu żadnego. Ja się nie pogniewam. Najważniejsze rzeczy już powiedziałam. Właśnie o tym, jak ten rabacik przygarnąć. No i jak zostawicie komentarz, to podam Wam wtedy maila mojego pod tym komentarzem i na tego maila będę prosiła, wiecie, informację, wiadomość z Waszym nickiem z YouTube'a i wtedy dostaniecie ode mnie tą odpowiedzi na tego maila, dostaniecie hasło, jakie jest potrzebne właśnie do uzyskania tego kodu. Myślę, że taka fajna opcja, żeby skorzystać, żeby sobie coś tam kupić przed świętami, bo właśnie Eliza teraz porobiła dużo fajnych baz, też takich halloweenowych. Ja co prawda nie robię takich prac, ale myślę, że tutaj na pewno wśród Was są jacyś fani prac na Halloween, czy jakichś takich innych, tradycyjnych, może urodzinowych, bo tam Eliza również ma bazy takie, wiecie, na urodziny z kartkami, cyferkami. Tu za dużo dałam tych taśm, ale tak nie będzie tego widać. Tylko te większe chcę dać, to wyżej. I teraz jak to było tam na kartce, tym do góry chyba. W ten sposób. Myślę, że gdzieś jeszcze może tutaj wypuścić, ale nie wiem, nie chcę zakrywać tych gałązek. Na pewno dam sizal. Może nie cały, on jest taki dosyć gruby. To za chwilę, bo jeszcze tutaj mam gwiazdeczki. I tak jak układałam sobie wcześniej, to te gwiazdki miałam gdzieś tak pod spodem. Dobra. Tych gwiazdek co prawda tam nie było w kartce, ale wiecie, no nie musi być to tak 1 do 1 ta dekoracja. A chciałam też wykorzystać troszkę więcej tych elementów z kolekcji, bo bardzo mi się podobają. Naprawdę jest ich bardzo dużo i wiecie, no ach kurde, nie tam. Ciężko jest się zdecydować, którą grafikę wykorzystać. Akurat te gwiazdeczki to były bodajże też w arkuszu z takimi prezentami, pompkami, które Asia dawała na live'ie. Jeżeli ktoś był tam, spadł naklejką, to Asieńka wtedy dawała te arkusze właśnie z tymi cyferkami i z taką jeszcze z prezentami. To
Zieloną też dawać. Zobaczmy. Tutaj na pewno będą te. To na razie zostawię. Dam ten Sizal. Gniazdko trzeba zrobić. Coś tam, oj, coś odstaje, to zawsze można to obciąć. Dobra. Może jeszcze damy tą koronkę, niech tam sobie coś wystaje. Tu i tu. Dobra. Gwiazdka. Druga. Myślałam, żeby dać trzecią. Tu. Sama nie wiem, czy dawać jeszcze tą jedną. Tu mi tak trochę pusto, jak myślicie. Ale to już całkiem zakryje wtedy ton. Chcę, żeby zostało. Zobaczymy, może później. Tutaj jeszcze był ta zielona gwiazdka. W sumie mogłaby tutaj być. Tak pod spodem. Mniejszą dam tam. Tak. Co mi tu jeszcze wystaje? A może ten kawałeczek tej koronki dam do kartki. Jakoś się gdzieś tu wkomponuję. Może przy tej kokardzie. O, i też będzie fajnie. Takie nawiązanie. Takie nawiązanie będzie do tego kalendarza. Dobra. Ale mówię, cały czas mi nie daje spokoju ta gwiazdka mała jeszcze. Ja ją tutaj dam. A co? Na bogato. I jeszcze kokarda, ale teraz tak, nie wiem czy tu. Raczej nie. Chociaż to z kolei zakryję tą pod spodem. I widzicie, to jest właśnie to kombinowanie takie. W sumie może być tutaj, bo tu jest tak pusto. Nie, kurde, bo tu miała być... Ajajajajaj. Bo tu miał być napis. Dobra, zbierzemy ten klej. Nie będzie widać. No widzicie, czasem się człowiek też zagapi. Ale tu nic, wszystko jest do ogarnięcia. Tak nie będzie tego widać. Tu i tak będzie przyklejony napis. On tak sobie wejdzie tu trochę pod tą
niesiemy na niezastąpionych paseczkach. Dobra. Jeszcze dać kawałek. Ok, czyli kokardka jednak ląduje z tej strony. No i dobra. Dobra, o, fajnie będzie sobie tak zwisała. Już nie będę jej przycinać. Idealnie będzie. I teraz paseczek ściągamy taśmę. Delikatnie jeszcze dokleję. Krzywo, krzywo. Ostatnio coś mam tendencję tak do przyklejania krzywo napisów. Jeśli mi uciekają. Chyba duchy mam w pracowni, bo mi się drukarka sama włączyła, gdzie była wyłączona całkowicie. O. Włączyła się i wyłączyła. Ok, tak wygląda wieczko. Jeszcze damy tu te cekinki, tak jak na tamtej kartce. Uwielbiam klej na gorąco, ale nie cierpię tych nitek, które się za nim ciągną wszędzie później, jak pajęczyna. A że ja nie cierpię pająków, to po prostu dla mnie każde takie dotknięcie tego takiego, wiecie, tej niteczki ciągnącej się z kleju, to jest, o Jezus, aż gęsiej skórki dostaję. Mi się wydaje, że coś po mnie łazi. Ok, i teraz myślę, że sobie zrobimy w ten sposób, że te cekiny dam tu na te pierniczki. Tu. Gdzieś tutaj jeszcze tak na brzeszkach. A tutaj dam takie małe kuleczki. Przepiękne są. Mam nadzieję, że będzie trzymać mi na ten klej. Asi klej jest taki dość mocny. Więc myślę, że spokojnie. A jak złapię, to będzie ok. I jeszcze damy tu na gwiazdę. Może taki całkiem. Ten. Tutaj. Delikatnie wsunę. Tu. I tu. No tutaj chyba też dam te koraliczki. Ale tu mówię, co tam, niech będzie na bogato. Szaleć to szaleć. Mamy tyle tych cudnych dodatków, że naprawdę żal nie skorzystać. Żeby tu przepięknie ozdobić tą pracę. Ja aż się proszą te papiery o takie bogate dekoracje. Jeszcze tutaj mam miejsce. Taką większą złapiemy. Są większe, mniejsze, ciemniejsze, jaśniejsze. Naprawdę, słuchajcie, jest tego full. Dobra.
Dobra. Chyba mamy wieczko zrobione. Zobaczcie z bliska. Te cekinki tu się pięknie mienią. Fajne też nawiązanie tutaj do tych środków w poisencjach. Koroneczka ładnie się prezentuje, nie jest taka nachalna. Tak wygląda komplecik. I teraz szybciutko poprzyklejam. Podniosę troszeczkę kamerkę. Ona ma, zauważyłam, że ma tendencję do lekkiego opadania. Tam w którymś momencie filmu jak przeglądałam przed montowaniem, to widziałam, że ja tu kleję, a to mi się tak przesuwa jakoś, bo mam nowy statyw i widocznie on jeszcze nie jest, no jeszcze dobrze się nie ułożył. O, czekajcie. Trochę poruszam Wami, sorry. O, dobra. Zacznę przyklejać. Dobra, od góry, tak najlepiej. Niektóre sobie powycinałam te cyfry mniejszym wykrojnikiem, większym, tym takim dziurkaczem kółeczkowym, bo tak jak Wam pokazywałam wcześniej, one takie były, wiecie, niektóre były większe, niektóre mniejsze i ciężko było jednym rozmiarem wykrojnika dopasować. Zresztą te odległości między nimi nie były takie równe, żeby właśnie ładnie można było to w tym kółeczku powycinać. No mówię, niektóre właśnie będą takie duże, takie mniejsze i powycinane tak z ręki, że tak powiem. Spokojnie się wszystko tutaj zmieści. I tu już naprawdę nie ma znaczenia, od którego tego trójkąta zacznę. Gdzie jest dwójeczka? No, słyszę, już mój maleńki się odezwał. Ale tu już tak kończymy, więc spokojnie on sobie tam poleży. Nic mu się nie stanie. Gdzie tu jest czwóreczka? Miałam poukładane wcześniej i rozwaliłam sobie, słuchajcie. Jest czwórka, dobra. Także słuchajcie, przypominam jeszcze raz. Od początku filmu pojawiają się literki. Literek jest 10. Tworzą jeden wyraz. Jest to jedno słowo, jeden wyraz. Może ktoś zna. Oj. I będzie wiedział, co to jest i skąd to jest. A jak nie, to najwyżej powiem przy okazji. Także nic trudnego. Mówię, wystarczy ułożyć hasełko z tych 10 literek. Napisać jako komentarz. Oczywiście możecie również napisać, co sądzicie o tym projekcie, o tych bazach, które Wam pokazałam. Czy znacie te bazy Elizy? Jeśli nie, no to zachęcam. I pod Waszymi komentarzami podam Wam po prostu w odpowiedzi z podziękowaniem za komentarz, podam Wam maila. No i oczywiście jeszcze oprócz tego skomentowania proszę Was również o polubienie tego filmu i jeżeli jest taka możliwość, o udostępnienie go na swoich social mediach. I później tam w tym mailu podanie mi Waszego właśnie tego waszej nazwy.
jaką macie na YouTubie, tamtego niku waszego. I będę Was nagradzać 20% kodem rabatowym do sklepu Elinat Art. Elizy przybyły. Naprawdę super. Super pomysł. Dziękuję Ci bardzo, Elisko, za docenienie tutaj również moich obserwujących, moich subskrybujących, że o nich również pomyślałaś, żeby coś takiego miłego przygotować. Troszeczkę mi się zapadają. Tak ciężko przyklejać. Mogłam przykleić na klej na gorąco. Ale nie jest źle. Już kończymy, kochani. Ostatnie cyferki lądują na kalendarzu. I tu fajnie sobie właśnie w tym kalendarzu poprzyklejać je tak po kolei, jak idą, żeby nie szukać, później nie robić sobie dodatkowego zamieszania. No i ja Wam jeszcze mówiłam na początku filmu o tym, że tą bazę tego kalendarza można jeszcze wykorzystać jako grudniownik. Chociaż wiem, że tam Eliska chyba też ma w planach robienie jakiejś bazy do grudniownika, ale właśnie chciałam pokazać, jak uniwersalna może być ta baza. Bo tam już z tych, wiecie, z tych szablonów można zrobić kartkę dodatkowo. Można zrobić stronę albumu właśnie grudniownikowego, co Wam pokażę w kolejnym filmie, bo już tutaj no, nie ma czasu na to, żeby robić kolejny film w filmie, że tak powiem. Więc będzie odrębny film. Powyciągam te pudełeczka i pokażę, jak można raz, dwa przerobić później to właśnie na taki grudniownik. Zobaczcie, przepięknie te cyferki wyglądają. Tutaj taka wielka 24, no bo tu Wigilia, ostatni prezent, ale się zmieścił, słuchajcie. I mamy to. Mamy to, kochani. Przetrwaliście ze mną taki długi proces tworzenia i z przyspieszeniem i z gadaniem w przyspieszeniu, bo nauczyłam się dopiero co, więc próbowałam. Kochani, tak wygląda kalendarzyk po rozłożeniu, po przyklejaniu, po sklejaniu. Tak wygląda jego wieczko. Szybciutko zamykam. Zakładam wieczko. Dodatkowo karteczka. I możemy kogoś obdarować wspaniałym zestawem prezentowym na święta. Bazy Elinat Art, Eliza przybyła, papiery Asia Szulik, Wśród nocnej ciszy oraz tutaj Deco Shaker Mix, również Asieńki, koroneczka, klej. Mam nadzieję, że inspiracja Wam się podobała. Ja jestem zachwycona tą bazą, tymi bazami. Jak budżet pozwoli, bo na razie troszkę cienko, ale jak budżet pozwoli, to sobie jeszcze coś na pewno pozamawiam i będę się z Wami tutaj dzielić na kanale ozdabianiem, właśnie inspiracjami, jak te bazy fajnie można wykorzystać i ozdabiać. Że super. Dziękuję bardzo, kochani, dziękuję, że ze mną byliście. Zapraszam Was właśnie do tej zabawy. Pamiętajcie o zbieraniu literek, układaniu hasła, komentowaniu, polubianiu. Piszcie, bo naprawdę warto.
ten kodzik będzie dla Was. Pamiętajcie, 20%. Będzie on aktywny od dzisiaj, także szybciutko oglądajcie, łapcie literki, piszcie do mnie, ja szybciutko Wam odeślę mailem ten kodzik i ruszajcie na zakupy. Trzymajcie się, pa!